Cześć! Konstrukcja, którą dla Was dzisiaj przygotowałem, jest, można powiedzieć, troszeczkę inna od tych konstrukcji, które widzieliście wcześniej. Tak jak Wam powiedziałem, sprowadziłem troszkę masterlocków i się nimi też pobawimy, żeby zobaczyć po prostu, co są warte. Prywatnie uważam ten model, największy model, to jest model M15 Excel. Uważam za chyba najlepszy model z tej firmy, który udało im się wyprodukować. No przede wszystkim, jak widzicie, jest naprawdę masywny. Pokażę Wam samą w ogóle szeklę w tej chwili. Jak widzicie, jest boronowo-karbidowa. Już były tutaj testy zniszczeniowe na niektórych kanałach. Jest naprawdę trudno ją rozerwać. Sama grubość tej szekli 9,70, o tutaj to za daleko, przepraszam, zjechałem, 10,84, tutaj macie 10,84, to jest jej grubość, prawie 11 mm, naprawdę kawał stali. Tutaj jeżeli chodzi o ten stab boronowo-karbidowy, jest no, na pewno wytrzymalszy. Jak ta kłódka wygląda? No tutaj widzicie, jest to model rdzenia M15, zresztą tego modelu, przepraszam, Excela. Oczywiście jest to patentowany według patentów, można powiedzieć, z USA model. Nie wiedziałem nawet, że ktoś jest taki, który próbuje w tym momencie ukraść ich patent w ogóle. Jeżeli chodzi o klucz, sam klucz jest troszeczkę inaczej cięty, przede wszystkim jest cieńszy w stosunku do pozostałych modeli, można powiedzieć, Masterlocka. Tutaj mamy, można powiedzieć, bardzo przygodowy bitting. Dwójka z wyjątkowo niskim dołem, a czwórka wyjątkowo wysoką górą. Jeżeli chodzi o jej działanie, działa ona w 100% naprawdę fajnie. Co jest tutaj ciekawe, przede wszystkim wyposażona została w tym momencie w kulki blokujące ze stali hartowanej bądź jakiejś tam na pewno utwardzonej, dzięki czemu samo szymowanie nie wchodzi w rachubę, aczkolwiek tutaj, jeżeli się przyjrzymy, to nawet nie są kulki w tym wypadku, tylko to są rolki. Tutaj troszeczkę, być może mi się wydaje, to było tańsze tutaj w tym wypadku w wytworzeniu i te rolki spełniają rolę kulek, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie ich obejść, bo actuator, który się znajduje tutaj w tym miejscu, no na pewno nam w tym momencie tego nie puści, bo jest to tak zwany deadbolt. Dla mnie największym minusem tej kłódki jest to, że po prostu nie lubię takich kłódek. To jest kłódka laminowana zwyczajnie i tutaj w tym momencie no, największym tutaj jakby problemem jest rozbicie tych nitów, wyciągnięcie tych pręcików i generalnie jakby no, po prostu rozmontowanie całego korpusu. Aczkolwiek być może jest to zabezpieczone w jakiś sposób. Jeżeli chodzi o tą kłódkę, jest to największa kłódka chyba w ofercie Masterlocka. Za chwileczkę zobaczycie jej wagę na ekranie. No, jak widzicie, no jest to olbrzymi, że tak powiem, tutaj w tym wypadku kawał stali ponad pół kilograma, także no, w mojej ocenie na pewno jest to najlepsza kłódka, jaką znalazłem do tej pory na rynku do zabezpieczenia mienia niższych wartości, bo tutaj w tym momencie mówimy o Masterlocku w dalszym ciągu, aczkolwiek jeżeli chodzi o zabezpieczenie niższych wartości, będzie to na pewno mój faworyt. No tak jak Wam pokazywałem, oczywiście ten model działa tutaj jak najbardziej w 100%. Oj, klucz spadł. No dobra, on nie będzie potrzebny. Jak widzieliście, no ten model jest to tutaj no, naprawdę ze względu na swoją masywność. Polecałbym go zdecydowanie w tym wypadku do zabezpieczenia pewnego mienia niż. O, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować, próbując otworzyć tą konstrukcję. Standardowy napinacz z wiper blade'u, czyli wzmocnienia w tym momencie wycieraczki samochodowej. No ten jest akurat od Mokiego, ale to jest, można powiedzieć, tutaj można zrobić sobie te napinacze samodzielnie. Napinacz górny, przepraszam, dolny napinacz górny. Ja będę akurat górny dzisiaj stosował odwrotnie, troszeczkę tutaj, ponieważ będę potrzebował trochę więcej miejsca, a można w tym wypadku, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o haczyk, multipick, standard hook, to jest w tym momencie grubość 0,6 mm, naprawdę kawał można powiedzieć przyzwoitego piku i na pewno, jak widzicie, no jest precyzyjnie wykonany. No niemiecka precyzja, co tu dużo opowiadać. Jeżeli chodzi o tą kółdeczkę, będziemy ją pikowali dzisiaj z ręki. Jeżeli chodzi o napięcie, które musimy tutaj zastosować, to jest zdecydowanie mocne, bo Masterlocki tego wymagają. No i tak to po prostu funkcjonuje. Zobaczmy nasz pin pierwszy. Pin pierwszy coś binduje. Jest zdecydowany klik. Pin 2 nic. Pin 3 delikatny klik.
pin 4. Spróbujmy sobie go podnieść. To zdecydowanie ładnie kliknął. Pin numer 5, nic w tej chwili, wróćmy więc do początku. Jedynka nic, dwójka też nic, trójka zdecydowanie kliknęła teraz ładnie, czwórka też by coś powiedziała w tej chwili, ładny to był klik. O, i tak, moi drodzy, wygląda otworzenie tej konstrukcji. Dlatego, tak jak Wam powiedziałem, no, zdecydowanie stosowałbym ją w tym momencie do zabezpieczenia mienia niższych wartości. Z racji mimo tego potężnego wyglądu, mimo w tym momencie naprawdę być prawdopodobnie dobrej szekli, bo według testów, które widziałem w internecie, ta szekla jest naprawdę wytrzymała, naprawdę trzeba mocno parę ton dołożyć i nie jesteśmy w stanie tego sforsować własnymi rękami. No, jakby samo otworzenie tej konstrukcji, jeżeli wiesz, co się robi, no nie sprawia tutaj w tym momencie większej trudności. Także, tak jak widzieliście, wygląda to w ten sposób. Rdzeń M15, jeszcze raz pokażę, M15, jeżeli chodzi o Masterlocka. Jeżeli uważacie, że film się Wam podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania tych pytań w komentarzach. Ode mnie to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się.